Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy mierzyć sukienki, o które najczęściej mnie pytacie i są to sukienki z House of CB. Opowiem Wam trochę o ich wadach, bo w niektórych z tych sukienek nie za bardzo można chodzić, na przykład w tej. Opowiem też o ich zaletach, także jeżeli taki temat odcinka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Dobra, zacznijmy sobie od tego modelu oczywiście, który mam na sobie. Jest to przepięknie dopasowana bordowa sukienka, taka słuchajcie, bandażowa. I niestety przez to, że ona jest tak pięknie dopasowana, ciężko się w niej poruszać. Ja przed tą bordową miałam jeszcze beżową, która była ciut dłuższa, była do kostek i ja ją kiedyś założyłam na wesele. Ja jej nie przymierzałam wcześniej, no bo stwierdziłam, dobra, sukienka ładna, zapiłam, dobra, idziemy na wesele. Podjechaliśmy pod salę weselną i słuchajcie, ja zamiast przodem normalnie, wiecie, wchodzić normalnie po schodach, to ja musiałam wchodzić bokiem, jak jakiś krab, rak, czy nie wiem, co tam chodzi bokiem. Także ludzie się ze mnie śmiali, stali obok, patrzyli jak na wariatkę oczywiście, bo nie wiadomo w sumie było, czy ja tak chodzę, bo nie potrafię chodzić w tej sukience, czy może nie potrafię chodzić w szpilkach. Masakra, ogólnie masakra i żeby jeszcze tego było mało, to wiecie jak na DJ-ce są takie podświetlane lampy, które podświetlają ludzi tańczących na parkiecie. Nie dosyć, że nie mogłam za bardzo tańczyć, bo manewry w tej sukience też słuchajcie są ograniczone. To jak mnie podświetliło, to było widać wszystko. Zresztą możecie zobaczyć, że nawet mikrofon mi prześwituje. Widać go tu, jest zapięty od spodu, więc wyobraźcie sobie, co jak mi takie światła wszystkie podświetliły. Dramat, po prostu totalny dramat. Tyle co się wstydu najadą na tym weselu, to masakra. Także nie da się w niej jeść, nie da się w niej tańczyć, nie da się w niej chodzić, nie da się w niej chodzić po schodach. To znaczy, po schodach nie da się chodzić w tej dłuższej. W tej już się da. Jeżeli w ogóle chcecie kupić tą bandażową sukienkę, to zdecydowanie nie kupujcie tej, która jest tam dłuższa, tylko tą właśnie krótszą wersję, bo w tamtej to w ogóle się nie da funkcjonować. Ja nie wiem, jak ktoś potrafi w tamtej chodzić. To jest po prostu, robicie kroczki jak masakra. I kolejna sukienka i ten model jest chyba, słuchajcie, moim ulubionym modelem, dlatego, że on tutaj jest tak bardzo fajnie usztywniony. To są takie usztywnienia gorsetowe, które robią tak przepiękne wcięcie w talii, słuchajcie, a na dole jest puszczona. I przez to, że ona jest, wiecie, na dole puszczona, to jest mega wygodna. Ma też bardzo fajny rozporek, bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie. A ten sznureczek, który tutaj mamy z przodu, przechodzi też przez ramię. Więc tak jakby jak sobie to ściśniecie, to Wam się skracają ramionczka. Tutaj nie ma takiej tradycyjnej regulacji, jak wiecie, na takie zapinki, tylko normalnie sobie ściskacie. I wszystko pięknie leży, pięknie wygląda. Ja w ogóle do niej nie noszę stanika, tak jak do większości w sumie sukienek z House of CB, bo one tutaj wszystko bardzo ładnie trzymają, więc nie potrzeba. Kuźwa, pandemia była, odzwyczaiłam się chodzić w szpilkach, teraz mnie nogi bolą normalnie. Słuchajcie, kolejny model to jest taki już krótszy model i to jest, słuchajcie, moja pierwsza sukienka z House of CB, więc mam do niej wielki sentyment i na pewno ze mną zostanie już chyba na zawsze. Ona też, słuchajcie, tutaj jest usztywniana i też ma te fiszbiny. Nie wiem, czy to są fiszbiny, na pewno poprawicie mnie w komentarzach, jeżeli mówię źle, że to nie są fiszbiny. Ale wiecie, te usztywnienia jest z takiego materiału troszeczkę błyszczącego, ale jest taki bardzo milutki. No i te rękawy. Przepiękne, przepiękne. Bardzo lubię tą sukienkę i w sumie nie mam nic jej do zarzucenia. Oprócz tego, że może dla niektórych może być trochę za krótka, no bo ona jest taka jednak skąpa. Ta sukienka zdecydowanie należy do tych odważniejszych. Chyba nawet jest za odważna dla mnie, dlatego zostawiłam taśmę i chyba po prostu tą sukienkę zwrócę. No bo się chyba nie czuję za bardzo w niej. To jest w ogóle taśma, która przychodzi z każdą sukienką, którą kupujecie. To jest taka dla nich taśma zabezpieczająca. Jeżeli chcecie zrobić zwrot, to tylko z tą taśmą, bo żebyście sobie po prostu nie kupili sukienki, nie założyli i nie odesłali. Dużo osób widocznie tak robiło, dlatego musieli się jakoś zabezpieczyć. Ja nigdy zwrotów na House of CB nie robiłam. Zawsze, nawet jak zamawiałam dwie sukienki, żeby zobaczyć, która lepiej leży i mówię, zostawię tylko jedną, to i tak zawsze zostawiałam dwie. W ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o większe, wiecie, wycięcia w sukienkach, to pięknie wyglądają mniejsze biusty i to wygląda tak wtedy, wiecie, z klasą i tak elegancko. A ja mam wrażenie, że jak założę takie większe wycięcie, to od razu wyglądam jak pani lekkich obyczajów. Dlatego chyba, nie wiem nawet, gdzie bym miała założyć tą sukienkę, słuchajcie. No tak, do rodziny jej nie założę, tak? Na wesele też nie bardzo. Nie wiem, na kolację z Robertem może? Chociaż wiecie, do klubu też nie, bo już mam Roberta, nie wiem, gdzie bym miała ją założyć. Dlatego chyba
chyba pójdzie do zwrotu. Ten wzór też wydaje mi się, że jest bardzo ładny i jest teraz modny, ale to jest taki wzór, który chyba szybko wyjdzie z mody. Tak samo jak te przeszycia na zewnątrz. Siateczka raczej z mody szybko nie wyjdzie. No ogólnie jest ładna ta sukienka i zamówiłam ją, bo pięknie wyglądała na stronie, ale no chyba jej nie czuję. Dajcie znać, co nie myślicie. Czy zostawić, czy nie zostawić. Kolejny bardzo wygodny model, słuchajcie, bo nie wszystkie te sukienki są bardzo wygodne. Jedyny minus, właśnie to się wydarzyło, spadają ramionczka. Ale dla mniej leniwej osoby to nie jest żaden problem, wystarczy sobie te ramionczka trochę zszyć i tyle, ale zobaczcie, jak ona się fajnie trzyma, że nawet jak lecą Wam ramionczka, to ta sukienka nie poleci, słuchajcie, ona się dalej trzyma. Dlatego, że ona ma też te usztywnienia takie gorsetowe, te fiszbiny nieszczęsne. Znowu pewnie źle powiedziałam. Tylko tutaj nie ma takich fiszbin miseczkowych, tylko takie przechodzące przez całość. Pokażę Wam oczywiście na zbliżeniu. Ona też jest fajna, bo tak, tutaj marszczy się bardzo fajnie, więc jak się najecie, to wiecie, tu się wszystko pomarszczy, nie będzie nic widać. I tu też się bardzo fajnie marszczy, więc no, tutaj trochę tak, wiesz. Także bardzo lubię tą sukienkę. Ja ją zamówiłam chyba na urodziny Roberta, z tego co pamiętam. Bardzo fajna jest, polecam 10 na 10. Tą sukienkę na pewno kojarzycie z poprzedniego filmu, kiedy piekłyśmy z babcią jabłecznik, jeżeli jesteście z moimi filmami na bieżąco, a jeżeli nie, to tutaj zostawię Wam odnośnik gdzieś do tego filmu. I ta sukienka kojarzy mi się właśnie albo z takimi wiejskimi klimatami, albo z kelnerkami Niemkami, które roznoszą piwo. Te kelnerki na pewno mają nazwę jakąś, ale ja niestety nie pamiętam tej nazwy i moja siostra, nawet, która mieszka w Berlinie i wiecie, mówi perfekt po niemiecku, też nie zna tej nazwy, nie pamięta tej nazwy, także jeżeli wiecie, jak te kelnerki się nazywają, to dajcie znać koniecznie w komentarzu na dole. Jedyne, co mi w tej sukience nie gra, to jest chyba tylko dekolt, chociaż wiem, że to jest kwestia po prostu tego rodzaju dekoltu. To nie jest tak, że tylko ta sukienka tak wygląda, tylko po prostu to jest ten rodzaj dekoltu, który po prostu, no, nie podkreśla tak ładnie, jakby mógł podkreślać. Powiedzmy sobie wprost. Więc no, to jest taki jedyny minus, chociaż no i tak sama sukienka wygląda przepięknie. Tutaj oczywiście też mamy usztywnienia, tak jak w tych innych sukienkach. Chyba tylko w tej materiałowej jednej nie było usztywnienia, wiecie, tej rozgogolonej takiej. A wreszcie były usztywnienia i to też są te fiszbiny nieszczęsne. Tę sukienkę też można nosić na dwa sposoby. Można sobie ją zdjąć z ramion, można nosić tak, a można sobie ją założyć z powrotem i nosić tak. Z tyłu też jest bardzo ładna, też jest bardzo wygodna. Jedyne co, to ona jest trochę ciężka. Pamiętam, że jak zabierałam ją na wakacje, to się zastanawiałam, czy na pewno ją zabierać, bo ona była tak ciężka, jak 3 inne moje sukienki, więc wiecie, mieć 3 sukienki, a jedną, ale mówię nie, ona jest taka ładna, więc zabieram ją. I to by było na tyle, to już jest ostatni model, który Wam dzisiaj pokazuję. Dajcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z tą marką, bo mam jeszcze z 3 sukienki chyba, ale mogę domówić. Słuchajcie, to będzie idealna wymówka, żeby zamówić sukienki, bo muszę nagrać filmik, przecież każda wymówka jest dobra. Także dajcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne filmy, no i ich nie przegapić po prostu. Jestem słaba w te zakończenia ostatnio. Coś mi się język plączy. I to by było na tyle, słuchajcie. Do zobaczenia, buziaki, pa pa.